Cześć wszystkim, z tej strony Rico Grabasz. Dzisiaj wraz z moim metalowym kolegą, który dzielnie kroczy po drodze za moimi plecami, zapraszam was na wycieczkę po bunkrach. W poradniku opowiem wam, co można znaleźć na powierzchni takiej bazy, jak i pod powierzchnią za metalowymi drzwiami. Specjalnie dla was przygotowałem też schemat, który jest uniwersalny, dzięki któremu będziecie mogli się dostać do każdego bunkru, jaki napotkacie na wyspie, bez rozlewu krwi i łatania ran. Dla zainteresowanych schemat będzie do pobrania w formie JPG. Na koniec poznacie killboxa. Wraz z ekipą koneserów, grupą, która specjalizuje się w killboxach, zademonstrujemy wam, co znajduje się za grodzią, którą można otworzyć przy pomocy specjalnej karty, jak się tam poruszać, jakie zadania was tam czekają i co można tam znaleźć. Nie przedłużając, przejdźmy do tematu poradnika. W każdym kwadracie, czy sektorze, znajduje się jeden bunkier. W niektórych sektorach można znaleźć też bazy, jak na przykład w przypadku sektora A4, gdzie poza bunkrem znajduje się też baza marynarki wojennej. Link do interaktywnej mapy wyspy znajdzie się w opisie filmu. Bunkry chronione są przez minimum 2 wartowników. Napotkacie ich przed wejściem głównym, jak i drogą ewakuacyjną. Jak tak to można nazwać? Do niektórych lokacji lepiej wchodzić przez to drugie wejście, wyjście. Wiecie, o co mi chodzi. Na powierzchni często znajdzie się różnego typu zabudowania, które też warto przeszukać. Tu również możecie znaleźć fajny staw, jak będziecie mieli szczęście. Sami zobaczcie, ile jest tu skrzyneczek, palet czy kartoników do przeszukania. Fanty czasem leżą poza skrzynkami, więc radzę mieć oczy szeroko otwarte. Poza magazynami możecie też wpaść na koszary czy stołówkę. Tu też jest wiele skrzynek do sprawdzenia, jednak radzę uważać na siebie w tym miejscu, gdyż wartownicy widzą przez okna i nie będą mieli skrupułów, by cię odstrzelić. Nie tylko budynki wojskowe znajdują się na terenach bazy. W kontenerach również znajdziecie broń czy wsówki niezbędne do otwierania skrzynek w zbrojowniach. Dla bardziej odważnych, lubiących się bawić w chowanego z wartownikami, na placu znajdziecie skrzynki czy też pojazdy, ale to raczej ekstremalny sport. Jak już wspomniałem, przemierzając wyspę poza bunkrami możecie wpaść na bazy. Są one również pilnowane przez roboty. Tu też możecie nieźle się obłowić i wyjść z fajnym lootem. Nie znajdziecie tu zbrojowni i nie liczyłbym na M82 leżące na łóżku, ale akacz czemu nie? Poza miejscami stricte militarnymi, na wartowników możecie również wpaść na lotnisku, fabryce broni, taborze kolejowym, w porcie czy w kilku fabrykach na wyspie. Nie tylko roboty, wartownicy kręcą się po lokacjach, o których już wspomniałem. Traficie tu również na zwykłe zdechlaki, jak i śmieszki. Można na nie wpaść w koszarach, hangarach czy w samym bunkrze. Radzę więc zachować czujność. Przejdźmy do meritum, czyli jak ominąć wartowników i dostać się do upragnionego bunkru. Zasada jest prosta, czasem gorzej z wykonaniem, ale to kwestia wprawy. Zanim zaczniecie swoje podchody w stronę wejścia do kompleksu, radzę oczyścić sobie teren na powierzchni, tak by żaden zdechlak nie biegał za wami po okolicy i utrudniał zadanie, które sobie wyznaczyliście. W tym momencie macie mały margines na popełnienie błędu, więc eliminujcie każde zagrożenie. Załóżmy, że drogę macie już oczyszczoną i jedyną przeszkodą jest wartownik. To znaczy, że połowę planu macie już za sobą. Naszym kolejnym zadaniem jest poznanie drogi, którą pokonuje Optimus. Podczas jego wędrówki pojawiają się okienka, w których możemy się przesuwać niezauważeni do celu. Tu stoi wartownik. Zaznaczę punkty, gdzie się zatrzymuje oraz trasę, którą pokonuje. Tak, moi drodzy, nienękany wartownik porusza się jedną i tą samą trasą między 3 punktami, gdzie ma chwilę przerwy na przeładowanie systemu. Jest to chyba najważniejszy punkt waszego szkolenia. Znając jego trasę, jesteście w stanie wybrać dogodny moment, by udać się do grodzi. Jak już wspomniałem, eliminując takie zagrożenia jak śmieszek, który może stać na wejściu, czy zdechlaki w jakichś losowych punktach, które zaznaczyłem kropką, ułatwiacie sobie drogę do celu. Będziecie mieli cały plac przed wejściem do poruszania się, a jedynym zagrożeniem będzie strażnik, którego drogę już świetnie znacie. Udało mi się dowiedzieć, że pole widzenia wartownika wynosi około 180 stopni. Trochę słabo zaznaczyłem ten kąt, ale wiecie, o co chodzi. Trasę możecie pokonać na kilka skoków. Przypuśćmy, że startujecie od hangarów. Kółko z krzyżykiem to wy, a szlaczek to wasza trasa do krzaka. Czekając na moment, kiedy wartownik będzie stał tyłem, przesuwacie się między punktami. Oczywiście, tras jest znacznie więcej. Możecie się również kierować od strony koszar.
Możliwości jest naprawdę wiele i wszystko zależy od Was i od wiedzy, jaką posiadacie na temat drogi, którą pokonuje robot. Te dwie przykładowe trasy umożliwiają Wam dostanie się do środka na 2 skoki. Przejdźmy do techniki w stylu YOLO. To jest mniej subtelna metoda i bardziej niebezpieczna, bo łatwiej o kulę. Przypominam, że kółko z krzyżykiem to Wy. Polega ona na odciągnięciu wartownika z trasy, którą pokonuje. Wystarczy, że Was zauważy, a jego trasa marszu ulegnie zmianie. Szlaczek to Wasza trasa. Kółko z kółkiem w środku to wartownik. Porusza się on w kierunku potencjalnego zagrożenia. Przy sporym szczęściu wartownik pójdzie za Wami aż za koszary, co przy wejściu większej grupy na teren bunkra w celu wyprawy na killboxa daje sporo czasu na dostanie się na teren kompleksu. Gdy Optimus jest za budynkiem, bez obaw możecie ruszać w kierunku wejścia. Jeśli jesteście w pojedynkę i bardzo Wam się śpieszy, możecie wciągnąć wartownika za pierwszy budynek. Zasada jest taka sama jak w poprzednim przykładzie. Jest to bardzo ryzykowna opcja, gdyż macie mniej czasu na udanie się do śluzy. Jakie nastawienie ma robot do Waszej osoby, łatwo stwierdzić po kolorze lamp, które znajdują się na nim. Zwykłe jasne światło to info, że Optimus jest wyluzowany i idzie swoją drogą. Pomarańczowe, że jest w stanie gotowości, a czerwony kolor oznacza, że czas uciekać. Kolejna ważna sprawa do zapamiętania to fakt, że wartownicy widzą przez okna, szpary w bramach czy drzwiach z okienkiem. Podczas przeszukiwania fabryk trzymajcie się z dala od okien dla własnego zdrowia. Zaznaczę to na planie. Bunkry jak to bunkry. Przeważnie są pod powierzchnią ziemi. Nad samym wejściem mamy miejsce, które dla niektórych może okazać się bardzo atrakcyjnym spotem. Zakładając, że będziecie podchodzić do bunkrów od strony magazynów, by ustawić się nad samym wejściem i w odpowiednim momencie skoczyć i wbić do bunkru. Ten plan ma kilka wad. Pierwszym problemem jest to, że jesteście w tym miejscu jak na widelcu. Gdy tylko robot Was zobaczy, będzie szedł w Waszym kierunku. Będzie on miał doskonały widok, jak tylko delikatnie podejdzie pod górkę i trudno będzie Wam uciec. Gdy wpadniecie w panikę i ruszycie w przeciwnym kierunku niż zbliżający się wartownik, prawdopodobnie, tak jak zaznaczyłem białą strzałką, Optimus będzie miał doskonałe pole do strzału. Testowałem to kilka razy i ja osobiście odradzam ten kierunek. Kolejny problem, na który możecie natrafić atakując śluzę od góry, to drugi wartownik pilnujący wyjścia ewakuacyjnego. Może to się skończyć w pewnym momencie ogniem krzyżowym. To by było na tyle z teorii, jak dostać się do bunkru. Może opowiem o kilku moich zgonach, które zaliczyłem bawiąc się w chowanego z mechami. Pierwszy zgon był zabawny. Mianowicie... Po 94 zgonie usłyszałem od kogoś, że czarna dziura jest odpowiedzią na wszystko. Sprawdźmy to. – 154. śmierć dała mi do myślenia. Skupiłem się bardziej na drodze wartownika, jak i na jego kącie widzenia. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. No, to teraz znacie już wszystkie wzory i teorie. Przejdźmy do dalszej części poradnika. Czas na praktykę. Nie wbijam się raczej głównym wejściem. Szukam przerwy w siatce otaczającej bunkier. Kiedy już ją znajdę, na pierwszą linię ognia idą zabudowania takie jak hangary czy koszary. Pamiętajcie, by wyeliminować każdego zdechlaka w okolicy, który może Wam utrudnić dostanie się do celu. W jaki sposób to zrobicie, to już zależy od Was. To jest to miejsce, które Wam odradzałem. Plac nad śluzą. O, truskawki. Tak też myślałem. Jezus Maria. Trochę pobawiłem się z robotem wchowanego i pucha wróciła na swój tor. Wejdę do środka na 2 razy. Celem pierwszego skoku są krzaki, w których się ukryję. Poczekam na dogodną okazję, aż wartownik będzie do mnie odwrócony tyłem i ruszę do śluzy. Pamiętajcie, że roboty świetnie słyszą i gdy tylko skoczycie czy pobiegniecie, zwrócicie na siebie jego uwagę. Nadarzyła się dogodna okazja, więc czas ruszać. Zanim wejdę do środka, sprawdzę pod tabem, czy nic nie leży przed wejściem. Czasem tu można znaleźć pistolety, a nawet karabiny. No i można powiedzieć, że misja Brama została zakończona sukcesem. No dobra, prawie sukcesem, ale jesteśmy w środku i to jest najważniejsze. Kiedy wbiegam do bunkru, czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami.
Biegając po bunkrze możecie znaleźć szafki na korytarzach. Też bywa tam broń, ale nas najbardziej interesuje zbrojownia. To jest cel numer 1. W zbrojowniach macie do przejrzenia skrzynki, skrzyneczki, szafki na ubrania oraz szafki, które trzeba otworzyć przy pomocy wytrycha i śrubokrętu. Ubrania, broń, kamizelki, ammo, magazynki, maski gazowe itp. itd. możecie znaleźć na ziemi, regałach, jak i w szafkach. Można tu ładnie się obłowić. Chyba nie muszę mówić, że na takie wyprawy warto zabierać ze sobą śrubokręty i wsówki. Wsówki to w sumie można znaleźć w bunkrze, gorzej jest ze śrubokrętami. Śrubokręty to podstawowa rzecz, którą należy zabrać ze sobą na bunkier. Co jeszcze warto zabierać? Już wam mówię. Kolejnym ważnym elementem, o którym warto pamiętać podczas szykowania się na wyprawy, jest łom. Łom idealnie nadaje się do otwierania szafek medycznych, gdzie można znaleźć bandaże, opaski uciskowe czy leki. Najcenniejszym medykamentem, który możecie w nich znaleźć, są łzy Feniksa. Złoty środek na wszelkie rany. Szafki te mają zamek na poziomie średnim, więc jeśli masz deficyt śrubokrętów lub masz problem z otwieraniem zamków na tym poziomie, to brecha będzie idealnym narzędziem. Szybkość wyważania zamku uzależniona jest od waszej siły. Wiem, że szafki w zbrojowniach też można wyważyć, ale takie działanie powoduje uszkodzenie zawartości. O, bandaże też się przydadzą. A teraz przejdźmy do najważniejszego punktu naszej wycieczki, czyli killbox. Dostać się do środka można tylko i wyłącznie posiadając specjalną kartę, którą można wydropić raz na minimum 72 godziny na jednego gracza. Karty te znajdziecie wyłącznie w zamkniętych szafkach. Jak widać na mapie, w każdym bunkrze znajduje się ten zajebisty pokoik. Gdy otworzycie wrota i wejdziecie do środka, waszym oczom ukaże się takie oto pomieszczenie. W momencie, gdy killbox jest zamknięty, na zegarze mamy dość ciekawą godzinę, ale gdy tylko aktywujemy kartę, mamy 15 minut na całą zabawę, a śluza zamyka się za wami. Automatycznie otwiera się 30 sekund przed końcem czasu i w tym momencie odpalają się lasery, które zjeżdżają powoli od sufitu do samej posadzki. Jak coś pójdzie nie tak, zawsze macie panic button, który kończy całą zabawę i daje wam możliwość opuszczenia pomieszczenia. Waszym celem jest sforsowanie 5 bram, które zabezpieczone są zamkami elektronicznymi. Za nimi znajdują się zbrojownie, oczywiście również z zamkami oraz zabezpieczeniami. Rzeczy, jakie możecie znaleźć w zbrojowniach, są najwyższego gatunku. To na tyle z teorii. Czas na praktykę. Dzięki uprzejmości ekipy koneserów w składzie Natala, Seiko oraz Filip, grających na serwerze Stanu Wojenki, dostałem możliwość uczestniczenia w jednej z wypraw na killboxa. W ekipie koneserów Natala zajmuje się otwieraniem zamków, my tylko mamy je pilnować i zbierać staw, który znajdziemy w zbrojowniach. Jak widać, Natala ma 6 sekund na rozbrojenie zamków. Po każdej nieudanej próbie czas, który nam pozostał w pomieszczeniu, zmniejsza się o minutę. A z sufitu lecą zombiaki. Taka atrakcja. Pierwsza śluza została otwarta. Filip zajął się łamaniem zamka. Ja w tym czasie zabezpieczam go przed zombiakami. Strzał ostrzegawczy w głowę zawsze skuteczny. Warto zwrócić uwagę na to, co nam ma do powiedzenia prowadząca zawody i jaką muzyką karmi nasze zmysły. Natala otworzyła kolejną bramę. W tym czasie Seiko przesuwa się z Natalą, by zapewnić jej spokojną pracę. Będą lecieć? Za mnie na Tuśko? Jak za ciebie? Może na spokojnie przyjrzyjmy się działaniom Natalii. Swoją drogą, Natalia ostatnio zrobiła sama killboxa, tylko zabrakło jej miejsca na staw, który znalazła, mimo biegania z 2 plecakami. Filip, jaki tam ma zamek? Złoty? Otwarte? Srebrny chyba, albo żelazny. Żelazny. Dobry czas. Lecą? Jak widzicie, Natala w tym miejscu do obrony używa zwykłej 9 z tłumikiem. Ja mam MP5 SD ze zwykłą amunicją, by uniknąć rykoszetów. Nie trzeba, a nawet odradzam wchodzenia do killboxa z pompą. Wiem, że ma pierdalnięcie, ale jest duże ryzyko zranienia lub nawet zabicia któregoś z twoich ziomków. Ostatnia brama została otwarta. Czas skupić się na zamkach do zbrojowni. Ja pilnuję Filipa, który za moimi plecami walczy z zamkiem, który ma jeszcze dodatkowe zabezpieczenie. Z tego powodu warto zabierać rękawiczki izolacyjne, bo ten sprzęt może was zabić. Seiko w tym czasie przeszukuje szafki, na które możecie trafić po otwarciu śluzy, a Nata łamie zamek prowadzący do kolejnej zbrojowni.
Otwarte u mnie? Dajmy jedyneczkę. Riko, możesz zbierać u Filipa. Otwarte u mnie Dobra, hazard. zabrałem. Bo my staramy się tak, że jak... I tu są dwa, a tu ile jest? Filip ruszył do kolejnej zbrojowni. Zauważyłem, że pilnuje go Seiko, więc ja udałem się do następnej śluzy, by przypilnować Natalię. Pięć minut przed końcem do pomieszczenia wpuszczany jest gaz i właśnie tu przydają się maski gazowe. Przygotujcie się. Dobra, Tu To ja dokładnie zbieram. widać, co udało się znaleźć w zbrojowni. Może nie jest to MK18 z całym asortymentem, ale myślę, że to jest spoko. Nata przeskakuje do następnego zebrałam, pomieszczenia ale- i zabiera się za kolejny zamek. Wszystko masz, tak? tak. Ja w tym czasie cieszę się muzyką oraz klimatem, który panuje w pomieszczeniu. No i to by było na tyle. Nie udało nam się otworzyć tylko jednej zbrojowni. Mówi się trudno. Z kitboxa wynieśliśmy m.in. AK-15, kamizelkę kuloodporną, MP5K i kilka innych rzeczy. Poza bronią czy odzieżą jak kamizelka czy gili, w zbrojowniach można jeszcze znaleźć C4. Mam nadzieję, że poradnik przyda się Wam w Waszych wyprawach na bunkier oraz mniej więcej zapoznaliście się z Killboxem. Pamiętajcie, że cały materiał był zbierany na serwerze Stanu Wojenki, który jest serwerem PvE, co sprawiło, że nie groziła mi kula ze strony żadnego gracza i mogłem bez obaw eksplorować bunkier. Podziękowania dla ekipy koneserów za możliwość wzięcia udziału w wyprawie oraz za pomoc w zbieraniu materiałów. Mówił dla Was Riko Grabarz.